okresie zimnej wojny szpiegostwo wzniosło się na zupełnie inny poziom, aż do tego stopnia, że zaczęto podsłuchiwać kosmos. Dziś znajdujemy się w Irbene, gdzie w latach 70. powstały ogromne radzieckie radioteleskopy. Służyły one do podsłuchiwania komunikatów nadawanych przez wojska alianckie, gdzie na początku filmu mogliście słyszeć autentyczną rozmowę, zarejestrowaną w tym ośrodku. Obok tajnej bazy szpiegowskiej wybudowano odizolowane miasto dla 2000 obsługi, zakwaterowanej wraz z rodzinami. Dziś jest to miasto widmo i odwiedziliśmy je w poprzednim odcinku, a teraz rozpocznijmy wyprawę do ogromnej radzieckiej centrali szpiegowskiej. No i weszliśmy już na teren, jest razem z nami tutaj pan przewodnik, który będzie pilnował, czy na pewno chodzimy tam, gdzie powinniśmy. I najpierw zmierzamy na talerz, sam talerz 16-metrowej anteny, właśnie z tych czasów jeszcze sowieckich. No właśnie, bo czemu jest z nami przewodnik? Obecnie na terenie znajduje się Międzynarodowe Centrum Astronomii, które można odwiedzić. Zaadoptowali oni radziecką infrastrukturę na dzisiejsze czasy, ale oczywiście są takie miejsca urbexowe. Irbene jest miejscem, w którym odkrywamy tajemnice, które skrywa przed nami wszechświat. Ściśle związany z najnowszymi technologiami oraz skupiający ludzi ciekawskich świata i nie tylko. Dla takich ludzi przeznaczone jest również ODU, które jest partnerem dzisiejszego odcinka. Niedawno pokazywaliśmy wam odcinek z łódzkich bałut oraz możliwości ODU, dzięki którym bardzo łatwo możecie założyć darmową i profesjonalnie wyglądającą stronę internetową. Ale takich patentów jest o wiele więcej. Ale jak to wszystko działa? Warto wiedzieć, że ODU to platforma o znacznie większych możliwościach. Posiada wiele aplikacji, które pomogą wam w prowadzeniu projektów czy biznesu. Podepniecie je do już stworzonej strony internetowej lub sklepu, co znacznie rozszerzy ich możliwości, np. o e-mail marketing, podpisywanie umów, księgowość czy czat do kontaktu. To tylko niektóre z szerokiego wachlarza aplikacji, które niezależnie od ilości kosztują jedną stałą cenę, zaledwie kilkanaście euro miesięcznie. Dodatkowo rok hostingu i wsparcie macie dożywotnio darmowe, a nazwę domeny macie bezpłatnie przez pierwszy rok. Kompletnie nie musicie znać języka pisania stronek, bo ODU zrobi to za was profesjonalnie i pozwoli rozszerzyć o potrzebne narzędzia. Koniecznie sprawdźcie ODU dzięki linkowi w opisie filmu, a my wracamy do naszej kosmicznej przygody. Ta antena, która jest za mną, jest to góra anteny 16-metrowej, waży ona 22 tony, tak? Dobrze mówię, zgadza się, 22 tony. Była to z kompleksu właśnie 3 anten takich, druga co do wielkości. Jedna, pierwsza, najmniejsza, czyli ta 8-metrowa została wywieziona przez Związek Radziecki po 90 latach. No to w sumie już nie przez Związek Radziecki, a została wywieziona. Ta została jakby zdjęta z góry i położona tutaj i została sama kopuła. No i jeszcze jest ta 32-metrowa, największa, którą zobaczycie. Chyba nie jest pod wrażeniem twojej przemowy. To jest Gagarin? Gagarin. No. Ja jest Gagarin. Zobaczcie, tutaj jest podstawa tej najmniejszej anteny. No i taki klimat od razu poradziecki, można powiedzieć. Tak, ale I zobacz, masz rysunek jej, jakby ludzie chcieliby zdjęcie. my dokładnie jesteśmy tu, w Tak. tym budynku i to co tam widzicie dalej to jest wyburzone teraz. To jest ten talerz 8, którą właśnie zabrał Związek Radziecki. To jest talerz, który tutaj stał i do którego wejdziemy, no i to jest ta największa antena, tak? Tak, to jest chyba to największa. No. A propos samego panelu kontrolnego, to po pierwsze, każde systemy były zdublowane. Po to, żeby jakiś przestał działać, no to mamy od razu awaryjny. I teraz tak, ta część, tu jest napisane azymut, kręcąc tym pokrętłem obracaliśmy antenę w ten sposób, od minus 330 do plus 330 stopni, natomiast kręcąc tym pokrętłem i patrząc tutaj na wskazania, obracaliśmy antenę w ten sposób, czyli mogliśmy ją, tak jak lufa w czołgu. Natomiast to jest bardzo śmieszne, ponieważ to jest bezprzewodowy system, to jest zdublowane, gdzieś inaczej, niby bezprzewodowy, ale dalej na kabel, co nie? Więc po prostu można było podręczny. Tak, taki podręczny można było wyjść i sterować anteną jakby z zewnątrz. Jeszcze jedna ciekawostka a propos rosyjskiej armii. W momencie, kiedy wychodzili z tego terenu, standardowo zabrali wszystko, dokumentację, silniki, nawet kable. I specjalnie mówię o kablach, ponieważ wyobraźcie sobie, że to wszystko było niezbędne do sterowania całym tym obiektem. Rosjanie to wszystko zabrali. Wyobraźcie sobie, ile potrzeba było pracy, aby to naprawić bez żadnej dokumentacji. Na ślepy los, więc naprawdę szanuję za tytaniczną pracę włożoną w to. Piwnice są zwykle najciekawsze, to nie? No. Tak zwykliśmy mówić. O kurczę, tu ile silników. Jeszcze jedna rzecz a propos Rosjan wycofujących się z tego terenu. Na przykładzie tego generatora. Rosjanie wycofując się wlali do generatorów kwas.
tylko po to, żeby go zniszczyć i aby nikt już tego nie mógł używać. Inżynierowie na szczęście to naprawili, ale no, porównując do poprzedniej sceny, bardzo dużo ciężkiej pracy bez dokumentacji i w sumie na ślepy strzał, żeby przywrócić to wszystko do życia. Strome, co? No takie... Jak drabinka. Idealnie. Bardziej. Zdrawствуйте, towarzyszu. Witam nas od razu na wyjściu. Kapitan. Tu widzę, miał telefony. Czerwony to pewnie do Moskwy, no nie? Widzisz, nad tobą też jest towarzysz. A no jest, towarzysz Lenin. No, tak. To by inny. Lenin, Gagarin, wszyscy muszą być. Flaga Związku Radzieckiego, sierp i młot. A tam jest ten korytarz. No, może przejdzie. A co oni tutaj? To jest pokazane mniej więcej, jak ktoś tutaj żył. I standard, dywan na ścianie, no. Możecie zauważyć, że za moimi plecami znajduje się dywan na ścianie. Dywan pochodzi z miasta, które znajduje się nieopodal, tak samo jak to łóżko, ten telewizor, szafki, więc no to jest wszystko powyciągane z miasta. Tutaj jest ten korytarz, który biegł od radaru 8-metrowego. Tam dalej masz plus tego wyburzonego budynku. Tak, bo my tak naprawdę teraz pod nami jest jakby dziura, tak? Idziemy w powietrzu. Tu jeszcze te wszystkie kontrolery, nie wiem, dla tego pojęcia nie wiem co to jest, otwarte okno. O! Okna z Polski! Tak? No? Z tą puszką, którą trzymam w ręku, wiąże się bardzo ciekawa historia. A mianowicie jakieś 3 lata temu przyjechał tutaj pan, który służył w jednostce i powiedział, że ukrywał negatywy, ponieważ było to bardzo, bardzo ryzykowne. No i za coś takiego mógł dostać karę więzienia albo jeszcze coś gorszego, za szpiegostwo. W tej puszce ukrywał negatywy, gdzie robił właśnie zdjęcia, które przed chwilą chociażby wam pokazywaliśmy. Po 3 latach przyjeżdżając tutaj opowiedział tą historię, gdzie ukrył puszkę w pomieszczeniu technicznym, no i żeby nie podważać, czy to była prawda, czy nie, poszli tam do tego pomieszczenia technicznego, pokazali ten schowek, zaczęli szukać i znaleźli dokładnie tą puszkę, czyli tą, w której były ukryte negatywy. Nie wiem tak naprawdę, czy te negatywy są na tej ścianie, czy nie, ale sama historia właśnie ukrycia tego i znalezienia puszki po latach przez człowieka, który tutaj przyjechał również po latach, żeby pozwiedzać swoją jednostkę, jest naprawdę ciekawa. Zobaczcie, jesteśmy u samej góry. Tutaj jeszcze leżanka. To wygląda trochę jak komin, ale to nie jest komin. A, można jeszcze wyżej wyjść. Dobra, zaraz pójdę. Natomiast tutaj macie wyjście na zewnątrz, trochę wygląda jak toaleta. Ale pójdźmy jeszcze wyżej. To, gdzie jesteśmy teraz, to była... Czekajcie, tylko wyjdę, bo to dość ciemno jest. To była już ta prawdziwa podstawa anteny. Widzicie, dołem się skropla woda, ponieważ nad nami już po prostu jest niebo, że tak powiem. Czyli tam jest pole z małymi antenkami. To jest ta antena 32-metrowa, która została odnowiona. Rok temu tą kopułę w ogóle na nią nakładali. Tam jest 16-metrowa antena, teraz nie widać ze względu na te drzewa wystające. Nowa 16-metrowa antena, trzeba to wspomnieć. No i tutaj jest ta stara, jeszcze poradziecka 16-metrowa, na którą zaraz nam się uda wejść. I z racji, że tu w okolicy nie można latać dronem, bo zakłóca wszystkie systemy i tak dalej, to my jesteśmy waszymi biodronami dzisiaj. Chodźmy już, wejdźmy na talerz tej 16-metrowej anteny. Idzie właściciel antenę otworzyć. Dobra, tu słuchajcie, najpierw zacznijmy od tego małego pomieszczenia. Tu widać, że jakieś siedzenie, jakiś crew control. Ale teraz zostaje nam wskoczyć przez dziurę, trochę jakbyśmy wchodzili na prom kosmiczny. I teraz tak, ta konstrukcja, po której ja teraz wchodzę, jest wykonana ze stali. Natomiast to wszystko to już jest aluminiowe. Dlatego jest pod ścisłą obserwacją. Po prostu wiecie, trochę kasy to kosztuje. Dobra, zobaczymy, czy jest bardzo ślisko, czy tylko trochę. Nie jest tak źle. Też tak nie chcę, żeby nie było, że jesteśmy jakimiś specjalistami, bo powtórzymy trochę słowa przewodnika. Generalnie o co chodzi? Po pierwsze, my jesteśmy teraz na głównym zwierciadle. To jest właśnie ten kształt wykonany z aluminium. Tam u góry jest drugie zwierciadło. Sygnał wpadając jakby z nieba odbija się tu, kumuluje się tam właśnie na tym zwierciadle, a następnie wpada tutaj i to nie jest Sputnik, tylko to jest po prostu miejsce, gdzie był odbiornik. I teraz, ponieważ w momencie, kiedy ten sygnał trzeba wzmocnić, aby móc go po prostu przeczytać, że tak powiem, odebrać, w jakiś sposób zinterpretować, potrzebne jest schłodzenie.
Więc aby schłodzić taki odbiornik, wykorzystywano ciekły azot. W tym momencie wykorzystuje się hel i co najlepsze jest, że to jest prawie blisko tej temperatury zera takiego bezwzględnego, więc to jest ultra zimno. Natomiast no co, możemy zajrzeć do środka, jak wygląda Sputnik. To tu pewnie był jakiś odbiornik, wiesz? No tak, na samym środku. Gdzieś jakieś kabelki. I stąd właśnie wszelkie informacje szły, tak jak wcześniej mówiłem, właśnie do tego centrum dowodzenia, które znajdowało się tam, widać jego czubek i dalszy odcinek. No, takie rzeczy lubię najbardziej, a mianowicie te wspinaczki, powiem wam szczerze, bo pobudzają w tobie taką adrenalinę. A adrenalina, wiadomo, daje szczęście, a ja lubię być szczęśliwy. I to jest trochę takie uczucie, że się żyje, nie? Stajesz rano, normalnie o tej godzinie siedzę w pracy, ale są takie dni właśnie wyjazdowe, gdzie z samego rana wstajesz, jesteś w lesie gdzieś na Łotwie i wbijasz się na radar poradziecki, który kiedyś był jednym z najtajniejszych miejsc, można powiedzieć, na świecie. Pode mną Łukasz na lustrze tego radaru, z tej strony Kuba. Szkoda, że tam nie będzie można wejść, no jest już odnowiony od paru lat. Gdyby można było to stamtąd, by był na pewno fajny widok. Ale też tam podejdziemy i wam go pokażemy. No i niestety to nie jest ponad drzewa, więc niewiele mogę wam pokazać tego horyzontu. Ten punkt jest trochę niższy od tamtego, w którym wcześniej byliśmy z Łukaszem. No ale najważniejsze jest to, że zaraz będziemy iść do następnych anten. No i możecie zobaczyć, jaka to jest wysokość. No mimo wszystko, bo stąd spaść to raczej nie byłoby nic fajnego. Nie powiem. Kolejne zejście takie, no jakoś będę musiał. Nie zostanę tu na wieki. Dobra, to teraz się czuję trochę bezpiecznie. W ogóle taka ciekawostka na górze tej anteny tam. Ktoś do mnie zaczął dzwonić, a tutaj nigdzie nie ma zasięgu, więc to na razie było jedno z niewielu miejsc tutaj, gdzie jest zasięg. W ogóle wiesz, to jest spoko, że jakby jest tutaj taki luz, co nie? Możesz sobie wejść na antenę, zobaczyć. No mi się tak kojarzy, że w innych muzeum to by ci powiedzieli, że nie ma opcji, co nie? No bardziej na zachodzie u nas to po prostu mógłbyś z daleka to obejrzeć, a tu jest jeszcze takie... No, na twoje odpowiedzialne, spadniesz to spadniesz, no rób co chcesz, spoko to jest. To jest kozak, co nie? Właśnie. Jeżeli w tym filmie kilka razy powiedzieliśmy radar zamiast radioteleskopu, to sorry, bo jest to różnica. Ale wiecie jak to jest, rzadko się widzi radioteleskop, a radar dość częściej. Natomiast jeszcze drugi temat, jeżeli wam się podoba to co robimy, to pamiętajcie o tym, że możecie się przyczynić do rozwoju tego kanału, klikając tutaj kartę u góry, czy w opisie filmu jest link do naszego patrona, a tam coś znajdziecie na pewno dla siebie. Kosteczka, zobaczcie, to jest ekologia, kosteczka ułożona, zapas kosteczki po tej stronie, a tutaj tunel. Zamknięty na klucz. Have a nice day. Okay, thank you. Nice to meet you. Maybe we'll meet again. Yeah. Okay. Rzucić granat. Tam śmieszek wprowadził nas i zamknął. Ty, ale tu stary, to ja to się wystraszyłem. A co tu jest? No już wszystko jasne. A, takie śmieszki są. Tak, czyli tam, jakbyśmy szli dalej, to pewnie byśmy doszli... Do tego radioteleskopu, gdzie byliśmy przed chwilą. No, albo do tego, który jest tam dalej, ten nowy. Weź tam sieknij, no. Nie, ten nowy jest ta strona, którą szliśmy. Ten nowy to jest ten 16-metrowy, to właśnie... A, może tak, no. Może być. Dobry gość, co? Zaraz się okaże, że tutaj jest dom strachów jakiś w ogóle. Tak, ale pewnie jest ludzi bez latarek to puszcza. A wracając do filmu, jeszcze napisy są Rosjan, co tu stacjonowali. Gdzie? A tu na przykład. Na ścianach, no. A, Beskitu 81, no. Czyli zmiany jakie mieli. Exit. Ale tu jest światło. Jest, Ale on nie włącza go. On pewnie tak puszcza ludzi bez światła i właśnie na strach, nie? Ty, ale trochę mnie wystraszył ten kościodrób na wejściu, co nie? O, widzisz, tutaj są takie zęby, uwaga, jest jakiś wykrzyknik. Ale to chyba też jest po to, żeby ich głową chyba nie strzasnął. Zobacz, widzisz to? No. Ale tu jest następny i tu jest coś jest. Tak, a tam jest dół. Co jest? Widzisz, tam chyba... A nie, światło tak odbijało. To Znowu jakaś twarzyczka. No. A tam jest kolejna twarz na wprost. On mówił 600 metrów, ktoś liczył kroki? Szkoda, że nikt z nas nie zaczął liczyć kroków. Ale co, no po prostu mamy znaleźć wyjście.
A tu się chłop zdziwi, jak my za chwilę podjedziemy Volvo i całe aluminium z radaru wyjedzie, co nie? Albo my się zdziwimy, jak on wyjedzie naszym Volvo. Tak. No. Zobacz, tutaj jest kolejna buźka narysowana. Takie porobili śmiechy, co nie? Norweski towaraszek chyba chodził po tym tunelu. Mimo to, że idziemy cały czas do dołu, to jesteśmy 250 metrów nad poziomem morza. A morze jest gdzieś tam. No idziemy przecież. Zapraszam tu ze mną. Będziemy umierać razem. Idziemy. Trzymasz mnie za pasek, chodź. Za rękę. Weź mnie za rękę. Słodki jak zmiot. Daj, nie będę. Ej, ale tam coś jest. A tu jest zamknięte, to jest krata. No to jest łańcuch pewnie. Nie. Tak jak podejrzewaliśmy, zaraz będziemy wracać. Jak my to mamy niby przejść? No nie przejdziesz, No musimy zawrócić. A, nasz ziomek tutaj jest. Tak? No. O, Czy nie było tak strasznie? Czyli jest przejście. A, widzisz, jeszcze dalej, ale widzisz, że tu są jakieś nowe instalacje już. Stary. No i wszystko jasne. Ale to jest bydle, co? No. Ja pierdzielę. I idziemy pod główny radioteleskop. Kiedyś on miał numer RT-32 i był radziecki. Teraz jest to wszystko wyremontowane. Postawiona nowa antena. Tutaj przez ten cały instytut, który zajmuje się po prostu badaniem aktualnie kosmosu, tak? Ale on jest wielki. A teraz parę słów o tym olbrzymie, a mianowicie ma 32 metry ten talerz u góry, jego średnica. Jeśli chodzi o wagę tego talerza, to jest to 60 ton. Jeśli chodzi o wagę tego całego elementu metalowego dookoła, nie licząc tego budynku, to jest 600 ton. Po środku tego talerza jest taka ogromna dziura, w której jest, można powiedzieć, cały mechanizm, który obraca tym talerzem, a obraca go z prędkością 2,5 stopnia na sekundę, więc to jest odczuwalne. Jeśli na dole możecie jeszcze zobaczyć takie dwa odważniki, to są po prostu przeciwwagi. Przeciwwagi, a też z takich ciekawostek zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie wejdziemy na górę. Normalnie można, więc gdybyście kiedyś tu przyjechali, to zachęcamy do tego. My niestety nie, ponieważ trwają pomiary, więc chodzenie po tej antenie zakłóciłoby je, więc niestety nie możemy na to wejść. I druga ciekawostka, nasz przewodnik powiedział, że kąt wychylenia jest na tyle szeroki, że gdyby stanął na tym dachu, a antena była wychylona na maksa w dół, to mógłby złapać ręką jej koniec. Robi wrażenie. Obiekt bardzo ciekawy, jak widzicie, no to jest naprawdę cudowne, wielkie, już wiecie jak to działało, no nic, tylko pokazywać dalej takie miejsca. Jak będziecie kiedyś na Łotwie, przyjedźcie koniecznie do tego miejsca, bo warto. I oby wam się udało wejść, nie tak jak nam. Zostawcie, pamiętajcie, subskrypcje, łapki w górę, dzwoneczki, bo to jest bardzo ważne. Patronite. Dziękujemy wam, patroni, i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. A teraz robię test, czy ktokolwiek ogląda koniec, wpiszcie w komentarzu kaktus.